Dzień dobry wszystkim. Przed sobą widzicie zbiór zadań. Właśnie z niego rozwiążemy dzisiaj takie dość długie, znaczy trudne, średnio trudne zadanie maturalne. Więc jeszcze raz pokażę zbiór. To jest zbiór nowej ery. Drugi dla zakresu rozszerzonego. No i przechodzimy do zadań. Już mam tu otwarte. Więc zadanie rozwiążemy ze strony trzeciej, ze strony 39. Ja nie wiem, ja spróbuję to pokazać najpierw w całości, potem powiększę to, żeby było to widoczne. Zobaczymy, czy to się da nagrać. To zadanie trzecie, nazwa dwie sprężyny. Najpierw pokażę w całości. Nie wiem, czy to da się rozczytać z tego na filmie, ale później troszkę powiększę fragmenty, żeby było to widoczne wszystko. Jeszcze raz ten początek. Powolutku. No dobrze, ponieważ nie wiem, czy to nie są za małe literki, to troszkę powiększę i pokażę dokładniej. To na pewno da się rozczytać. No już końcówka. No dobrze. I tych punktów tu mamy 4 punkty, ale najpierw zajmiemy się punktem ostatnim, bo tam trzeba wykonać jakieś obliczenia liczbowe, ale zresztą wzór wyprowadzony w punkcie 3.4 będzie nam potrzebny również i do tych punktów teoretycznych, tych wcześniejszych. Tam, gdzie nie ma obliczeń, są tylko wyprowadzenia. No dobrze, to zajmijmy się już tym punktem. Więc idziemy. No i temat zajęć. Powiększę. Ruch harmoniczny, zadania maturalne. Ruch harmoniczny, zadania maturalne. Zadanie trzecie, strona 39 z tego drugiego zbioru nowej ery, tak, dla zakresu rozszerzonego. No i ten punkt 3.4, zanim rozwiążemy, znaczy w punkcie 3.4, jeszcze raz go pokażę, mamy dwie sprężyny, dwie identyczne sprężyny połączone. Na końcu znajduje się ciężarek. Zakładamy, że między ciężarkiem a podłożem nie ma siły tarcia i znamy okres drgań 0,2 sekundy, znamy masę ciężarka, a każą nam obliczyć współczynnik sprężystości tych dwóch sprężyn, identycznych dwóch sprężyn połączonych, czyli każą nam potraktować te dwie sprężyny jako jedną sprężynę. Także to nawet nie jest istotne, że to są dwie sprężyny, bo i tak każą nam obliczyć współczynnik sprężystości całej tej sprężyny, czy traktujemy to ją jako jedną sprężynę. Tak? Ale zanim to zadanie rozwiążemy, to szybko wyprowadzimy wzór na częstość drgań, częstość i również na okres drgań takiego układu. Więc pierwsza część to jest wyprowadzenie wzoru na okres, na częstość kołową, a później na okres drgań tego układu. No to zacznijmy. Więc załóżmy, że mamy jedną sprężynę, bo i tak tamte dwie traktujemy jako jedną.
o długości L0, gdy ona jest nierozciągnięta, i na końcu znajduje się ciężarek. To tak naprawdę jest w poziomie, ja mógłbym tu jeszcze podłoże narysować i założyć, że między ciężarkiem a podłożem nie ma siły tarcia, ale w sumie te siły wtedy w kierunku pionowym i tak by się równoważyły, więc sytuacja jest dokładnie taka sama, jakby nie było w ogóle siły grawitacji. Czy załóżmy, że nie istnieje tu pole grawitacyjne. No i teraz w tym położeniu, to jest położenie równowagi, bo ciężarek zostawiony w tym miejscu będzie spoczywał. Sprężyna nie jest wydłużona ani ściśnięta, w takim razie nie działa żadną siłą na ten nasz ciężarek. No i teraz rozciągamy, chwytamy ten ciężarek, przesuwamy go w prawą stronę o x, więc sprężyna zostaje rozciągnięta, zaczyna działać siłą. Skoro my rozciągamy sprężynę, czy działamy siłą na sprężynę, to sprężyna działa siłą na nas, więc tu pośrednio na ciężarek, tą siłą F. No i siła, jaką potrzebna do wydłużenia sprężyny o delta L, równa jest stałej sprężystości sprężyny razy wydłużenie sprężyny. Wydłużenie to jest różnica między długością sprężyny wydłużonej i długością sprężyny nierozciągniętej. I tu pamiętajmy, że to delta L we wzorze na siłę rozciągającą sprężynę to jest zawsze odejmujemy od długości sprężyny niewydłużonej. No ale u nas zauważmy, że to jest L1 długość sprężyny wydłużonej, L0 długość sprężyny niewydłużonej, to nasze x to wychylenie jest równe L1 minus L0. Czyli ta różnica jest nic innego, tylko wychylenie z położenia równowagi, bo o tyle przesunął się nam ten klocyk. No a skoro siła działająca w kierunku ruchu na to ciało jest wprost proporcjonalna do wychylenia, no to jest główna cecha ruchu harmonicznego. Czyli jeżeli siła działająca w kierunku ruchu jest proporcjonalna do wychylenia, to wiemy, że jest to ruch harmoniczny. A w każdym ruchu harmonicznym ta siła wyraża się poprzez częstość kątową i masę i wychylenie w taki sposób. F równa się m omega kwadrat x. Tu traktujemy to x jako bezwzględną wartość wychylenia, nie jako współrzędne położenie na osi x. No w takim razie porównujemy teraz ten wzór na tą siłę z tym wzorem. Porównujemy m omega kwadrat x równa się kx. Z tego po skróceniu x otrzymujemy omega kwadrat to jest k przez m i sama omega, czyli częstość kątowa, pierwiastek z k przez m. No i teraz przejdźmy do naszego zadania. Te dwie sprężyny traktujemy jako jedną. Co znamy? Masę tego ciężarka 100 gramów, czyli 1/10 kg. Znamy okres ruchu drgania tego ciężarka, czyli 0,2 sekundy. Każą nam przyjąć, tam na początku w treści możecie przeczytać, że pi kwadrat każą nam przyjąć w przybliżeniu jako 10, żeby łatwiej nam się obliczało i szukamy tej stałej sprężystości. No to jeszcze raz ten wzór piszemy, jako dotyczy tego przypadku. My znamy okres, więc trzeba będzie tą omegę zaraz wyrazić przez okres, więc najpierw obliczymy, bo tą stałą k każą nam obliczyć, więc przekształcamy ten wzór, k to będzie m omega kwadrat, a częstość kątowa powiązana jest z okresem, takim samym wzorem jak prędkość kątowa z okresem. Czyli to jest kąt pełny, wyrażony w radianach, którego radiana tu nie piszemy tak naprawdę, przez okres. Czyli w czasie jednego okresu promień zakreśli kąt pełny, czyli 2 pi radianów. Dzielimy to przez czas, w którym to nastąpiło i tak uzyskalibyśmy w ruchu po okręgu prędkość kątową, a teraz w ruchu harmonicznym ta wielkość zmienia nazwę na częstość kołową albo częstość kątową. W takim razie z tego wzoru, czy zamiast omegi wstawiamy 2 pi przez t, bo nie mamy omegi, a mamy okres, podnosimy do kwadratu, będzie 4 pi kwadrat przez t kwadrat, zmieniamy formę, że m podnosimy do licznika, wstawiamy dane m, potem jest ta czwórka, zamiast pi kwadrat 10, okres 0,2 sekundy do kwadratu. I jak wszystko wykonamy, wyjdzie nam
100 kg na metr kwadratowy. No dlaczego 100? No dość prosto można policzyć. 0,4 do kwadratu to jest 400. 4 czwórka da się skrócić z tą czwórką, czy tu w mianowniku będzie 1/100. 1/100. 0,1 razy 10 to jest 1, czyli 1 przez 1/100 to jest 100. Czy mamy 100 kilogram przez sekundę kwadrat. Jednostką stałej sprężystości jest newton na metr, więc piszemy, że to jest newton na metr, ale zaraz tu musimy wykazać, że rzeczywiście kilogram na sekundę do kwadratu to jest to samo co newton na metr, więc tu będzie lepiej nam wyjść z tego newtona przez metr. Więc newton przez metr to jest inaczej, no newton jednostka masy razy jednostka przyspieszenia, czy kilogram razy metr na sekundę do kwadratu przez metr. Metr się skraca i wychodzi nam kilogram na sekundę do kwadratu. No i ten pierwszy, jeszcze raz tylko pokażę całe to rozwiązanie. Najpierw to wyprowadzenie wzoru szybkie. O. Tak. Tu jeszcze raz te sprężyny, dane szukane. Zamieniamy oczywiście gramy na kilogramy, żeby wszystko było w układach, w jednostkach SI, podstawowych układu SI. I rozwiązanie. I dyskusja jednostek. No i to pierwsze na razie mamy za sobą. No teraz przechodzimy do tego pierwszej części tego zadania. Ja napisałem nawet polecenie 3.1. Wyprowadź wzór na okres drgań tego układu. No więc przejrzyjmy się jeszcze raz. Mamy ciężarek o masie M. No może dopiszmy tu M gdzieś. Ciężarek o masie M. Połączony ze sprężynami o stałej sprężystości K1 i K2. O długościach, znaczy te długości ja oznaczyłem, będzie to nam potrzebne, L1 i L2. I teraz na początku rozwiążemy to zadanie, bo tu nie jest powiedziane, czy te sprężyny na początku były nierozciągnięte, czy też były rozciągnięte albo ściśnięte. Może być tak i tak. Więc my na razie rozwiążemy, będzie nam prościej. Założymy, że zarówno sprężyna pierwsza, jak i druga jest ani ściśnięta, ani rozciągnięta, czyli ma tą swoją naturalną długość. A potem uogólnimy nasze rozwiązanie również na te oba pozostałe przypadki, gdyby te sprężyny byłyby obie ściśnięte albo obie byłyby rozciągnięte. Tak? Więc no, na razie zakładamy, że te sprężyny są nie rozciągnięte ani nie ściśnięte i to jest w tym położeniu, ten ciężarek jest w położeniu równowagi, czyli jak go tu zostawiamy, to on nie zmieni swojego położenia. Wszystkie siły, znaczy właściwie akurat żadna siła nie działa, ale gdyby te sprężyny były ściśnięte albo jednocześnie byłyby rozciągnięte, to siły działające na ten ciężarek w tym położeniu by się równoważyły. No i teraz przesuwamy ten ciężarek w inne miejsce od OX, to jest ten ciężarek przesunięty o OX, wtedy sprężyna ta z lewej strony się wydłuży, a ta z prawej strony się skróci. No jeżeli założyliśmy, że ta była wcześniej ani rozciągnięta, ani ściśnięta i tak samo ta, no to ta się rozciągnie, a ta się zostanie ściśnięta częściowo. Oznaczmy w takim razie długości teraz tych sprężyn. L1 długość sprężyny tej pierwszej, L1', przepraszam, L1' długość sprężyny już po wydłużeniu i L2' długość tej sprężyny po ściśnięciu. No i zauważmy, że sprężyna zarówno pierwsza, jak i druga zmieniła swoją długość też o x, bo o tyle, o ile się ten punkt przesunął w tę stronę, o tyle ten punkt się przesunął w tę stronę. Również o tyle, o ile ten punkt się przesunął w tę stronę, o tyle ten punkt, czy koniec sprężyny się przesunął w tę stronę. Czyli zmiana długości, bezwzględna wartość zmiany długości jednej i drugiej sprężyny będzie też równa x. To jest też ważne.
No i teraz jak się w ogóle zadania z ruchu harmonicznego rozwiązuje? Staramy się napisać wzór na całkowitą siłę, ale tą siłę działającą w kierunku ruchu, czy w kierunku w tym przypadku wzdłuż tych sprężyn, działająca na to ciało oczywiście. Więc ponieważ sprężyna ta pierwsza została rozciągnięta, to ona teraz działa na ten klocyk siłą F1 skierowaną w lewą stronę. Próbuje go ciągnąć. Ponieważ sprężyna druga została ściśnięta, to ona się jakby rozpycha i pcha ten klocek w lewą stronę, więc działa siłą F2 też w tę samą stronę. Czyli całkowita siła działająca w kierunku ruchu, to F, to będzie, ponieważ te siły są tak samo skierowane, będzie równa sumie wartości tych sił. No i teraz wzór na siłę F1 z własności sprężyny, to jest czyli siła rozciągająca sprężynę, właśnie, bo to jest siła, jaką sprężyna działa na to ciało, ale to ciało na sprężynę działa siłą o takiej samej wartości, więc w to miejsce możemy wstawić również siłę, która rozciąga sprężynę, a to jest związek między siłą, która rozciąga sprężynę, a o jej wydłużeniem. Wydłużyła się o L1' minus L1. Stała sprężystość jest to w tym przypadku K1. No już mówiłem, że ta sprężyna się wydłużyła dokładnie o tyle, o ile środek masy tego ciała naszego się przesunął, czyli o x, czyli to L1' minus L1 to jest nasze x. I teraz to samo z drugą siłą. Z drugą siłą F2 to będzie stała sprężystość drugiej sprężyny i w tym przypadku ona jest ściśnięta, to tu będzie o ile została ściśnięta, czyli odejmujemy teraz tą długość sprężyny niewydłużonej minus długość sprężyny znaczy nieściśniętej i minus długość sprężyny ściśniętej, czyli o ile została ściśnięta w tym przypadku. Odwrotna kolejność odejmowania. I też została skrócona dokładnie o x. Wstawiamy oba wzory, oba wzory wstawiamy zamiast F1, F2, wstawiliśmy, x można wyłączyć przed nawias, no i właśnie zauważamy, że siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia. To jest główna cecha ruchu harmonicznego, czyli z tego wynika, skoro ta siła jest do wychylenia wprost proporcjonalna, to już wiemy, że jest to ruch harmoniczny, a w każdym ruchu harmonicznym ta siła jest równa m omega kwadrat x. Tu mówię, pominęliśmy w tym wzorze, to x traktujemy jako bezwzględną wartość wychylenia, a nie współrzędną na osi x, więc tego minusa tam już nie piszemy. No i teraz porównujemy ten wzór i ten wzór, bo to jest wzór na tą samą siłę. Porównujemy. Dobrze piszemy ten wzór z omegą po lewej stronie, ponieważ tą omegę będziemy zaraz obliczali, tak? Widzimy, że x występuje w obu stronach, skraca się nam, dzielimy przez masę m, otrzymujemy wzór na omega kwadrat, a sama omega, czyli częstość kątowa, to będzie pierwiastek z tego. No ale gdybyśmy chcieli obliczyć okres ruchu, no to wychodzimy z tego związku między prędkością kątową w ruchu jednostajnym po okręgu, a okresem. U nas to jest teraz już częstość kątowa, nie prędkość kątowa. Przekształcamy, mnożymy przez t, dzielimy przez omegę. Proste przekształcenie, otrzymujemy, że t to jest 2pi przez omega, czyli 2pi przez cały ten wzór. Żeby nie mieć tych piętrowych ułamków, to dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, więc otrzymamy w tej formie. I mamy już odpowiedź na ten punkt 3.1. Wyprowadzić wzór na okres drgań tego układu. No i właśnie ten wzór na okres wyprowadziliśmy. Jeszcze raz tu pokażę ten rysunek. Nie wiem, czy to dokładnie było. Rysunek mamy. Tu jest L1', L2', to było niewyraźnie. K1, K2, masa, X. Krótko wyprowadzenie. No tak, już bym zapomniał, bo na razie założyliśmy dla uproszczenia, że te dwie sprężyny na początku nie były ani ściśnięte, ani wydłużone.
No ale załóżmy, że one byłyby, że obie byłyby ściśnięte na początku. Co to by zmieniało? No to mimo, że to wtedy na to ciało na początku działałyby dwie siły, ale w położeniu równowagi, jeżeli ono by się znajdowało, to te dwie siły by się równoważyły. Jak byłyby znowu też rozciągnięte te sprężyny, to tak samo te dwie siły działałyby w przeciwną stronę niż w tym przypadku przy ściśnięciu, ale te dwie siły w położeniu równowagi, gdy ten klocek się znajduje, też by się równoważyły. Wtedy co się stanie w tym przypadku? Znaczy to F1 i F2 byłyby wtedy nie całkowitymi siłami, jakie działają ze strony pierwszej i drugiej sprężyny na to ciało, tylko to, o ile te siły ze strony jednej sprężyny i drugiej się zmieniły, zwiększyły w tym przypadku. Czyli pierwsza siła by się dokładnie zwiększyła o tyle i druga siła dokładnie by się zwiększyła o tyle, więc ponieważ te dwie siły tu wcześniej, które działały i nadal tu działają, się tu równoważyły, więc tu się nadal równoważyły, to dochodzą tylko te dwie siły, czy te zmiany tych dwóch sił, czy o tyle się zwiększyła pierwsza, o tyle się zwiększyła druga, a poprzednio te dwie siły, które tu działały, się równoważyły, więc o tyle, czy to będzie suma wartości tych dwóch sił będzie równa wypadkowej sile, która działa w tym kierunku, nawet gdyby te sprężyny wcześniej były albo ściśnięte, albo wydłużone. Więc ten wzór jest również ten wzór, który otrzymaliśmy na okres, jest również prawdziwy dla przypadku, gdyby te sprężyny wcześniej na początku były albo obie ściśnięte, albo obie rozciągnięte. No i przejdźmy do punktu drugiego. I punkt drugi, 3.2. Udowodni, że częstotliwość drgania układu jest równa F równa się pierwiastek z sumy częstotliwości F1 i kwadratów F1 i F2. No i te nam tu mówią, gdzie F1 i F2 to częstotliwości drgań klocka przymocowanego odpowiednio do pierwszej i drugiej sprężyny. Czy gdybyśmy mieli, na tym rysunku, właściwie mielibyśmy taki układ, że najpierw jest klocek tylko do sprężyny pierwszej połączony i wprawiamy go w drgania, potem jest połączony tylko z drugą sprężyną i wprawiamy go w drgania i obliczamy częstotliwość w pierwszym, drugim przypadku. To właśnie było F1 i F2, to były częstotliwości drgań tego ciężarka, gdyby był połączony z jedną sprężyną, czyli jest ten przypadek, który opisywany jest w tym punkcie 3.4, w tej teorii do tego punktu. No to spójrzmy. Właśnie w punkcie 3 i 4 wyprowadziliśmy wzory na częstość kątową dla takiej pojedynczej sprężyny, ciężarka połączonego z pojedynczą sprężyną. Więc ja jeszcze raz z punktu 3-4 przypomnę ten wzór. Tu mamy wzór omega, to jest pierwiastek z k przez m. Właśnie dlatego ten punkt ostatni na początku rozwiązaliśmy, żeby móc wykorzystać ten wzór do punktu tego drugiego, tak? Więc ten wzór tu zapisałem dla pierwszej sprężyny, więc gdzie omega 1 i K1, ta sama masa jest, bo ciężar nie zmieniamy, masę ciężarka nie zmieniamy. Dla drugiej sprężyny z tym samym ciężarkiem mamy omega 2 i ze wzoru pierwszego obliczamy K1, czyli podnosimy do kwadratu i przez m mnożymy, tu też podnosimy do kwadratu obie strony, przez m mnożymy, obliczamy K1, K2. I przypominam wzór z punktu 3.1 na omegę. Ten wzór, no przypomnę też, więc punkt 3.1 i wzór na omegę tu wyprowadziliśmy. Pierwiastek z K1 plus K2 przez m, tak? Więc ten wzór piszemy
i w miejsce chcemy, żeby w tym wzorze były te omegi, czyli częstości kątowe, więc dlatego obliczyliśmy to K1, K2, żeby zamiast nich pojawiły się teraz te częstości kątowe. Więc wstawiamy w miejsce K1 m omega 1 kwadrat, w miejsce K2 m omega 2 kwadrat. Tu m można wyłączyć przed nawias i skrócić z tym m. I zostanie suma kwadratów tych częstości. Czyli omega to będzie omega 1 kwadrat plus omega 2 kwadrat. Ale nas proszą o wykazanie, że taki jest związek między częstotliwościami, nie między częstościami, nie mylić proszę tych wielkości, nie między częstościami kątowymi czy kołowymi, jak się je nazywa czasami, ale między częstotliwościami. Podobna nazwa, ale nie jest to samo. Więc przypomnijmy sobie związek między prędkością kątową w ruchu po okręgu i z częstotliwością. Już był ten wzór. Omega to jest 2pi przez t, czyli kąt pełny przez okres. To jest inaczej 2pi razy 1 przez t, a 1 przez t to jest nic innego, tylko częstotliwość. Czyli omega 1 to będzie 2pi f1, omega 2 2pi f2 i do tego wzoru zamiast omegi wstawiamy 2pi f, zamiast omegi 1, omegi 2 wstawiamy te wielkości. Muszę to podnieść, bo to i to. Więc 2pi f zamiast omegi, zamiast omegi 1 też 2pi f1, omegi 2 2pi f2. Podnosimy do kwadratu, ale żeby nie komplikować sobie życia, bo już tu 2pi występuje, na pewno się skróci zaraz to 2pi, ale trzeba to 2pi wyprowadzić spod pierwiastka, więc osobno 2pi razy f1 to jest 2pi do kwadratu razy f1 kwadrat plus 2pi do kwadratu razy f2 kwadrat. 2pi do kwadratu można wyłączyć przed nawias. W nawiasie będzie suma kwadratów tych częstotliwości. Oj. Tu jeszcze gdzieś nawiasu mi brakuje. Gdzie jest ten nawias? Tu nawias. I to 2pi można wyprowadzić przed pierwiastek. Mamy tu. I teraz to 2pi z tym 2pi da się skrócić. Dzielimy przez 2pi obie strony i otrzymujemy to, czego od nas żądają, czyli f to jest pierwiastek sumy kwadratów. Jeszcze raz pokażę całość. Więc od początku to wszystko proszę później przenieść do zeszytu, także ja pisałem wszystko to, co jest potrzebne w zeszycie. Dobrze. Mamy już to. Jeszcze zostałem ostatni punkt. No i punkt trzeci zadania. Też przepisałem treść. Przeczytam jeszcze raz. Jak zmieni się częstotliwość drgania układu, gdy na klocku położymy drugi o takiej samej masie? Przyjmij, że współczynnik tarcia między jednym klockiem i drugim jest bardzo duży. Znaczy ten warunek ostatni mówi nam o tym, że ten klocek położony na ten pierwszy klocek nie spadnie z tego klocka drugiego w czasie drgań klocka pierwszego, tak? Bo będzie na nim, czyli gdyby ta siła tarcia była mała, to by szybko spadł z niego. Tak? Zakładam, że kładziemy tak, jakby się przykleiły do siebie. Tak? No więc wychodzimy, pytają nas o częstotliwość. No to jest prędkość, ta częstość kołowa przez 2pi. To już ten wzór, z tego wzoru omega równa się 2pi f, to f to jest omega przez 2pi, tak? Więc ta początkowa częstotliwość, to jest ta dla tego układu, który my na początku analizowaliśmy, to jest ją omega 0 teraz oznaczymy, znaczy f0, a częstość kątową wtedy omega 0, to jest omega 0 przez 2pi. Wzór na omega 0 wstawiamy, to jest ten wzór z punktu 3.1, to jest 1 przez 2pi razy to. A teraz, jeżeli położymy na klocku pierwszym drugi klocek o tej samej masie,
a nie zmieniamy tych sprężyn, no to jedyna zmiana będzie taka, że ta masa będzie teraz 2 razy większa, że w tym miejscu będzie 2m. No to piszemy F1, tak oznaczamy tą częstotliwość, to jest omega 1 przez 2pi, czyli to jest 1 przez 2pi razy ten wzór na omega, który mamy, tylko w tym miejscu jest zamiast m 2m. I żeby wiedzieć, jak się zmieniła nasza częstotliwość, to dzielimy tą końcową przez tą pierwszą, tak? Czyli przez tą początkową, jak gdyby, czyli to jest pierwsza, a to jest ta początkowa. Więc tu po zmianie masy, a tu zmianie masy tego ciała naszego, a tu jeszcze przed zmianą. Czy F1 przez F0, jak podzielimy F1 przez F0, to dowiemy się, ile razy się zwiększyła lub zmniejszyła ta częstotliwość tego układu, jeżeli położyliśmy ten ciężarek o tej samej masie. No to dzielimy przez siebie. Ten wzór przez ten wzór. No to dzielimy, tak? Skraca się 1 przez 2pi. Możemy zamiast pisać tu 2 pierwiastki, można pod jednym pierwiastkiem mieć ten iloraz. A dzielenie ułamków to podzielić ułamek przez ułamek, to jest pomnożyć ułamek przez odwrotność, skracają się te liczby stałe k, m z m, zostaje 1 na druga, 1 druga, to jest pierwiastek z tego to jest 1 przez pierwiastek z 2 i żeby nie było niewymierności w mianowniku, mnożymy przez pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, tu zostaje 2 i pierwiastek z 2 w liczniku, czyli przekształcamy teraz, czyli F1 to będzie F0 pomnożone przez to. Jak pomnożymy przez F0 obie strony, otrzymujemy, że F1 to jest pierwiastek z 2 przez 2 razy F0. I w tym zadaniu ono jest bardzo pouczające, bo już jest średnio trudne i takie zadania mogą się pojawić na maturze. Ale jeszcze wyobrażam sobie zadania jeszcze trudniejsze z zakresu tych sprężyn, znaczy o sprężynach między innymi o ruchu drgającym. Jeżeli każą nam obliczyć współczynnik sprężysty, połączą nam dwie sprężyny ze sobą, albo jedna za drugą, albo jedną włożą w drugą, o tej samej długości wtedy musiałyby być, i wtedy zadanie się jeszcze troszkę może skomplikować, więc żeby być przygotowanym już na wszelkie możliwości zadań ze sprężynami i z ruchem harmonicznym, to proponuję tu pracę domową do rozważenia. I tak to później wyjaśnię, ale proszę popróbować. Więc praca domowa, oblicz współczynnik sprężystości układu sprężyn. I teraz mamy dwie sprężyny, tak jak w tym punkcie 3.4, ale teraz te sprężyny nie mają takich samych współczynników sprężyny. To nie są dwie takie same sprężyny. Mamy dwie sprężyny o różnych stałych sprężystości. K1, K2. I proszę obliczyć, gdybyśmy potraktowali tą sprężynę jako jedną, jaki jest współczynnik sprężystości całej tej sprężyny. Zaraz podpowiem troszeczkę. No i w punkcie B, gdy mamy te dwie sprężyny, ale w tym przypadku, to jest napisane nawet w punkcie B, przyjmij, że sprężyny nierozciągnięte mają taką samą długość i że jedna znajduje się w drugiej. Tak naprawdę tą sprężynę powinienem tu włożyć w tą drugą, tak żeby jak gdyby te ząbki nasze, czy te zwoje się tak nałożyły na siebie. No i teraz zakładamy, że gdy one są nierozciągnięte, mają taką samą długość i są połączone tam na końcach. I też proszę właśnie obliczyć współczynnik sprężystości takiej sprężyny, już tego układu sprężyn. I tu jest taka podpowiedź, czym jest ten współczynnik sprężystości, jak się do tego zabrać. Trzeba zająć się, no może pokażę wzór ten jeszcze pierwszy. Jak szukać tego współczynnika sprężystości? On się pojawił w tym wzorze, czyli w związku między siłą rozciągającą sprężynę a wydłużeniem sprężyny. To trzeba próbować w obu przypadkach napisać wzór na związek między siłą rozciągającą sprężynę a jej wydłużeniem. I wtedy to stała K to będzie F przez delta L. Więc na pewno trzeba zająć się siłą rozciągającą sprężynę i uzależnić się od wydłużenia całkowitego wydłużenia. I wtedy to K to będzie F przez delta L. O, to jest taka moja podpowiedź. W obu przypadkach dokładnie ta sama metoda. Więc jeszcze raz pokażę to ostatnie zadanie domowe do rozważenia. O. Więc mamy dwie sprężyny połączone jedna za drugą, ale o różnych
stałych sprężystości i tu mamy dwie sprężyny o tej samej długości, włożone jedna w drugą, o różnych stałych sprężystości, no i też trzeba obliczyć współczynnik sprężystości tych sprężyn. No to tyle na dzisiaj. To dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.